Cześć. Dzisiaj taki bardziej odcinek bym nazwał w formie podcastowej, bo dzisiaj się wypowiem trochę, powiem rzeczy, poruszę tematów na spokojnie. Czasami może być tak, że się zawieszę, jak to niektórzy mówią, bo będę musiał coś przemyśleć, ale to raczej takie chwilowe, tylko już uprzedzam. To jest taki bardziej podcastowy odcinek. Tytuł: Mity i fakty o Chromebookach. Tak to sobie nazwałem. Chociaż tu się bardziej poruszę parę kwestii ogólnie o Chromebookach. Powiem parę słów o systemie całym, troszeczkę historii wam przybliżę. I takich faktów na początek, które pozwolą wam zrozumieć resztę tematów, które tutaj poruszę. Dzisiaj taki odcinek lekko podcastowy bym to nazwał. Bo to sobie na spokojnie się po prostu wypowiem, opowiem wam parę rzeczy. Więc czasami mogą być takie małe zawieszki, jak ktoś to mówi, ale taki charakter tego odcinka. Jaki temat? Mity i fakty o Chromebookach. Tytuł może troszeczkę taki na wyrost, ale chociaż nie. Zapraszam do odcinka. Cześć. Tak jak słyszeliście przed intrem, zgłębiłem wam temat, a teraz troszeczkę historii o Chromebookach. System OS, cała koncepcja powstała w 2009 roku. Jakaś taka beta była udostępniona na zasadzie otwartego źródłowego kodu społeczności i gdzieś tam taki koncept sobie po prostu był. I mniej więcej oficjalna premiera w 2011 roku nastąpiła tego systemu. Tak. I tutaj jest taki troszeczkę fakt, zaraz sobie tutaj odsuniemy teraz na chwilę Chrome OS-a. Pierwsze jakby Chromebooki to były takie małe notebooki. 10-calowe takie sprawy. One się już pokazały wcześniej. To był koncept, taki miał być małych komputerków przenośnych, które były troszeczkę dłużej, wytrzymywała bateria niż na normalnych laptopach. I tam był specjalny Windows z literką Home na przykład, Home z N literką, czyli taki okrojony Windows. Ale to za bardzo nie chodziło, powiem wam. Tam była Windows 7, czy nawet XP jakieś były wstępne, też chyba z XP się pokazywały. Jednym słowem to był trochę niewypał. Ale produkcja ruszyła. Firmy miały podzespoły, miały części, było trzeba to sprzedawać. I nagle w 2011 pokazał się Chrome OS. Więc przemianowano je na Chromebooki, z notebooków na Chromebooki. I nagle zaczęło to jako tako działać. Dało się na tym funkcjonować. Tylko matryca jakoś... Czyli bardziej taki ratunek dla tych firm. I ten system zaczął się rozpowszechniać. Dobra, te sprzęty były nie za dobrej jakości, więc się dużo stereotypów pokazało, jak chodzi o Chrome OS, że jest ograniczony, bo były pierwsze wersje tego systemu. Za bardzo nie chodzi. Właśnie te notebooki całe były robione na takim procesorze Atom, który miał być energooszczędny, ale za bardzo nie był wydajny. Obecne Chromebooki, które mają niby wydajność procesorów sprzed 10 lat, ale mają dużo mniejsze TDP, 6 W raptem, w nowej infrastrukturze o tak mocne, co wtedy były normalne procesory, na tamte czasy, jak te notebooki były normalne procesory w normalnych komputerach wydajne, i zeszli z prądorządnością, z ciepła, więc dlatego teraz obecnie można nawet 10 godzin pracować na Chromebooku. 10-12 niektórzy mówią. Ja osobiście po 3 tygodniach korzystania jestem w stanie w to uwierzyć. Te 8, 9, 10 godzin na takim przeglądaniu internetu spokojnym, tak.
Ale wiadomo, też się film obejrzę sobie jakiś, to już na przykład przy 3-godzinnym filmie potrafi te 40% bateria zejść. Ale to jest film. To się nie oszukujmy. Czy telefon, czy nawet laptop też potrafi zejść sporo bateria. Dobrej jakości mamy ten film. Więc zależy, co robimy. Ale przy takim normalnym przeglądaniu internetu gdzieś tam. Więc ja praktycznie na kablu go mając nie pracuję. Nie używam. Ja praktycznie rano odpinam od ładowania go, korzystam cały dzień, podpinam na noc do ładowania. Idę spać. W ten sposób to wygląda. Dobrze, i teraz właśnie tak. Wróćmy do tego, że Chromebooki, praktycznie nic się na nim nie da zrobić. Uwierzcie mi, Chromebook 10 lat temu, 11, a teraz Chromebook to jest zupełnie inny sprzęt. Mamy nowe rozwiązania technologiczne, nowe, tak, VOD, Netflixa, te inne filmy do oglądania. Nie musimy mieć na dysku trzymać, odtwarzać tego filmu. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, takie usługi jak Microsoft Game Pass, GeForce Now, że można też pograć na takim Chromebooku. Jak gdzieś jesteśmy w podróży, nie ma problemu. Jak mamy chwilę czasu, chcemy zabić czas, odpalić sobie gierkę jakąś. I powiem wam, że ostatnio uruchomiłem jedną gierkę tak na szybko z chmury na live'ie swoim. To ktoś powiedział, to po co, jak na z chmury uruchamiasz, to po co masz taki mocny komputer? Sorry, jak wiem, że jakaś gra normalnie chodzi z Game Passa, wiem, że to będzie dobrze wyglądało na live'ie, dlaczego mam z chmury nie uruchomić, a jednocześnie mam internet taki, który nie będzie dławił jakoś, nie będzie wpływał na jakość internetu, wysyłu danych na live'ie, żeby to dobrze wyglądało. To jest taka sprawa. Druga rzecz jest taka. I powiem, że ja pracując 3 tygodnie na tym sprzęcie, wszystko mogę zrobić. Tu nie ma zbiorowych spraw. Tak, mamy Google Dokumenty. Od wiedzy możemy zainstalować pakiet Office'a też mobilny. I też normalnie na nim pracować, funkcjonować. Edge'a też możemy zainstalować. RetroArcha możemy zainstalować w retrogierki, pograć. Jest dużo naprawdę, jak się chce. Można popatrzeć na różne serwisy. Jest coś takiego jak Canva, ale to już wiecie z moich odcinków, jak oglądacie. Tam to już omówiłem, zapraszam do odcinka, co to jest. Bardzo fajne, pokrótce powiem, narzędzie dla, jak ktoś filmy tworzy na Instagrama, TikToka, czy zdjęcia jakieś na Instagrama, tego typu rzeczami się zajmuje. Myślę, że bardzo fajne narzędzie, kreatywne i tyle. Więc dla chcącego nic trudnego. Gdzieś czytałem, że jakaś firma pracuje nad rozwiązaniem, tylko wiecie co, to mi mygnęło na razie, jeszcze nie miałem czasu, że pracuje nad rozwiązaniem w stylu GeForce Now, co jest, tylko dla aplikacji różnych, do uruchamiania różnych aplikacji, narzędzi, programów. Tak jak gry uruchamiamy. Więc tym bardziej Chromebook zyskuje. Długo bateria wytrzymuje. Więc każdy produkt ma swoją grupę docelową. Więc nie można też podchodzić do takiego, nie bierz Chromebooka, bo jest słaby. Co to znaczy słaby? Czy komputer naprawdę musi mieć, nie wiem, Threadrippera w sobie do przeglądania internetu? Oglądania filmów? Żeby był dobrym sprzętem? Nie. Druga sprawa jest taka, że te sprzęty mają wlotowany RAM. I co z tego, że mają wlotowany RAM? To jest tylko po to, żeby obniżyć koszt produkcji tych sprzętów. Raz. Druga sprawa, tak jak tutaj jest ta konfiguracja, co ja mam z procesorem
4508 GB RAMu przy zapotrzebowaniu Chrome OS-a może nawet do 10 lat starczyć ten sprzęt na normalne korzystanie, funkcjonowanie. Tak, więc dopóki on jeszcze będzie w porządku, cały dobrze działał jako sprzęt. A wierzę, że będzie działał, bo mimo to, że to jest plastikowy laptop, tak jak niektórzy mówią, to jest porządny plastik. Naprawdę, powiem wam tak, ja potrafiłem brać tutaj, patrzeć, nic nie trzeszczy, wszystko ładnie spasowane, elegancko. Cała tu obudowa, wciskałem, naciskałem. Naprawdę, uwierzcie mi, ja to wszystko sprawdzałem. Tak. Klawisze są w porządku, naprawdę. Ta ramka, kamera spoko, naprawdę jest. Też byłem zaskoczony, że aż tak dobra, że ładnie ten obrazek widać. Matryca Full HD. Matryca może nie jakaś hiper, super, ale naprawdę porządna. Elegancko wszystko widać. Ja przynajmniej, bo każdy mówi, że jest słabe podświetlenie, jak zobaczę na cyferki. Ale powiem wam szczerze, ja maksymalnie 2/3 używam. Czasem przy niektórych filmach wrzucę więcej na full. Ale to są specyficzne filmy, bardziej w takiej mrocznej klimatyce, że trzeba trochę dać więcej, żeby te zarysy szczegółów było widać gdzieś tam. Ale ogólnie da się przy 2/3 ogląda się bardzo ładnie widać. Czy nowa Asoka, czy inne filmy, naprawdę przyjemnie się ogląda. Nie widać tego, że to jest jakieś słabsza matryca. Acer naprawdę zrobił bardzo fajnego Chromebooka w dobrej cenie. Właśnie i o to chodzi, że teraz Chromebooki są tworzone z myślą o Chrome OS-ie. Odpowiednio projektowane, żeby dać nam fajne sprzęty. Kiedyś, tak jak mówiłem, były już sprzęty i był wrzucany ten Chrome OS i one były przemianowywane. Tak, może niewielu pamięta, ale na początku właśnie te małe, te były robione z Windowsem. Potem od tego się odeszli producenci, bo to nie sprzedawało tych sprzętów. Sorry. I dobrze, kolejny mit, że na Chromebooku nie można offline pracować. Można offline pracować, ale w tych czasach, ale teraz już nie trzeba, nie ma takiej potrzeby. Zaraz powiem, dlaczego nie ma takiej potrzeby. Offline można pracować. Mamy dokument, który sobie stworzymy, dokumenty. One nam się zapiszą na Chromebooku i później jak się połączy internet, to one się zaktualizują z chmurą, jak chodzi o dokumenty Google'a. Jak mamy dokumenty w chmurze już jakieś zaczęte, musimy je odpowiednio pobrać na Chrome OS-a, żeby one się zapisały nam kopię na naszym Chromebooku i wtedy możemy też offline pracować. Tak samo wszystkie programy od filmów, Netflixa, Disneya, to mają opcję taką pobierz. Możemy też film pobrać i offline też oglądać. Więc z tym nie ma problemu. Tak samo podepniemy, wydrukujemy dokumenty też offline. A dlaczego nie trzeba? Już mówię. Każdy z nas ma telefony. Czy z Androidem, czy z Jabłuszko, każdy ma. I każdy Jabłuszko też ma taką opcję jak udostępnianie internetu. Tak. Jak Jabłuszko nie to ale myślę, że mam. I można to udostępnić. Z Androida, jak mamy telefon, to jest proste. Mamy ikonkę, gdzie mamy sparowany telefon z Chromebookiem. Klikamy tą ikonkę od telefonu, naciskamy jak się nazywa hotspot, guzik i nam się synchronizuje to. Nie musimy hasła nic wbijać, bo on wie, że to my jesteśmy, nasz telefon, sieć i udostępnia, bo to jest zaufane urządzenie. Że nie musimy wchodzić w sieci, szukać sieci, tak jak tradycyjnie się to robi z routerami. Piękna sprawa. I właśnie, jak mamy już tą synchronizację z telefonem, co jest piękne, wszystkie komunikaty nam się pokażą
Oprócz na razie chyba że dzwoni osoba do nas, że ktoś nam dzwoni, ale SMS-y, wszystkie rzeczy nam się pokazują. Ja widzę na przykład, że dostaję z Instagrama, z Facebooka, z YouTube'a powiadomienia różne, że coś jest, biorę telefon, sobie odczytuję. Nie ma z tym problemu żadnego. Kolejna rzecz. 2 ostatnie strony nam się, które wyświetlaliśmy, patrzymy, czytamy artykuł na telefonie, przechodzimy na Chromebooka, otwieramy, klikamy sobie, nam się otwiera ten. Więc naprawdę piękna sprawa. Tak samo zdjęcia ostatnie 3 zrobione, które zrobimy aparatem, cykniemy zdjęcie, bo robimy coś na przykład, nie wiem, tej szklanki cykniemy zdjęcie, wchodzimy też na zakład, klikamy i nam się pobiera na te zdjęcie od razu. Jest podgląd. Naprawdę. I dlatego mówię, że to już jest aspekt, jak chodzi o pracę zdalną, offline, na mieście, czy gdzieś, gdzie nie ma internetu. Myślę, że to już nie istnieje raczej. Okej, wiem. Jest, jak się jedzie pociągiem do Krakowa, są miejsca takie, że nie bez internetu. Sam tego doświadczyłem jakiś czas temu. Takie dziury. Dlatego wtedy możemy sobie pobrać po prostu film na telefon, na Chromebooka i go obejrzeć. Bateria. Bateria tu długo wytrzymuje, bo ktoś mi powiedział, że jedyny problem to jest to, że bateria wytrzymuje te 10 godzin. Długo bateria. Ale to jest dobrze zoptymalizowane i naprawdę, bo argument, że te procesory mają taką wydajność, ja jeszcze raz to powtórzę, co procesory te 10 lat temu, 6, 7, 8 lat temu, co niektóre, że mają takie parametry, tak, ale to są zupełnie inne procesory w nowej technologii zrobione, tak jak obecnie te procesory wyprodukowane w 13-nanometrowej strukturze, inaczej skonstruowane, więc to jest inny procesor. 2, że te mobilne, do tego nie jest potrzebny mocniejszy procesor, to jest optymalnie skonstruowane, że jest moc i że był energooszczędny też ten procesor. Nad tym tu się skupiamy. I to dowodzi, że nie zawsze trzeba iść w te najmocniejsze procesory do wszystkiego. I 8 RAMu giga, ono jest wlutowane też, ale jak mówię, to jest spokojnie, ja doszedłem 5 momentami gdzieś tam, więc 4 nie, ale 8 jest spoko, uważam. Tak. I pamiętajmy na przykład, ja ogólnie, jak chodzi o jasność matrycy, ja sobie ustawiam taką jasność, od zera maksymalnie rozświetlam tak, żeby mi się komfortowo pracowało, ale żeby też nie za dużo mieć jasność, żeby jeszcze zwiększyć wydajność baterii. Więc często tymi suwakami jeszcze ustawiam. Co jest akurat gładzik cały. Ten touchpad. Bardzo fajna sprawa. Tylko trzeba się nauczyć gestów. Jak już pracowaliście z innymi laptopami, z tymi touchpadami nowej generacji, będziecie znać te gesty. Bo na przykład przesunięcie nie jest jednym palcem w dół, tylko trzeba 2 to zrobić. Tak. Na przykład, żeby zaznaczyć tekst jakiś, to zaznaczamy jednym palcem. Jakiś tam wyraz zaznaczyć. Żeby otworzyć takie dodatkowe menu, które wyskakuje, takie okienka gdzieś tam na przeglądarce, czy gdzieś, wiecie o co chodzi, z Windowsa, to trzeba 2 palcami delikatnie puknąć. I są różne tego typu, na przykład w boki przesuwamy, jak mamy na przykład Netflixa i mamy w boki te filmy takie ze strzałkami, to też jeździmy w bok, w jedną, w drugą stronę. Przyjemnie się pracuje, to dobrze działa. Na początku może być to toporne, jest w porządku. I teraz właśnie o zaletach, tak jak powiem, moim zdaniem kilka zalet. Bateria długo wytrzymuje, mamy laptop na lata do przeglądania internetu, nie tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, pracy biurowej i coraz więcej możliwości jest. Kolejna przystępna cenowo, ten kosztował 1000 zł, ale normalna cena 1700 czy ileś. I też miałem zamiar to zrobić. Ta cena 1000 zł mnie zmobilizowała, żeby to szybciej zrobić, bo po prostu sobie odkładałem pieniądze. Wbrew temu duże możliwości.
każda technologia jakby musi doczekać do odpowiedniego czasu czasami, bo 10 lat temu Chromebooki to była kpina. Teraz myślę, że już coraz bardziej zaczynają mieć sens, bo nowe technologie, nowe rozwiązania powstają. W ten sposób to wygląda. Na przykład mi w takim Chromebooku brakuje, że jak mamy tego touchpada, na przykład, żeby gdzieś był linii papilarnych ukryty czytnik, na przykład. Kolejna rzecz, włączanie na żądanie podświetlenia klawiszy. Jak w półmroku gdzieś pracujemy. To żera baterię, wiadomo, tu tego nie ma, ale wtedy wiem na przykład, że bateria nie starczy mi na 10 godzin, jak używam, tylko zamiast godziny pracy, to gdzieś będę pół godziny, załóżmy, pracował. 50%. Ale to jest świadome rzecz. I z tego, co mi wiadomo, Acer akurat podchodzi do odzysku plastik, wykorzystuje materiały z odzysku. Tak, do produkcji tych swoich sprzętów. I powiem wam, że taka trochę ironia. Bo jeszcze te 12 lat temu nie tchnąłbym Acera sprzętu. Nie wchodzi wtedy, bo sprzedawałem ten sprzęt i widziałem, ile sztuk idzie na serwis gwarancyjny, wraca do klientów i później już byli zadowoleni. Tylko chodzi o samo, że tam... Tylko wiecie, firma też wchodziła na rynek. Jeszcze może nie miała dopracowanego kontroli jakości i gdzieś te sztuki przeskakiwały. Mniejsza o to. To taka tylko mała dysreakcja. I powiem wam tak, lekki laptop, naprawdę solidnie wykonany i taki ból o takie szczegóły, bo pamięć wlutowana, to jest czepianie się. I powiem tak, komuś nie pasuje Chromebook, okej, ale nie znaczy, że drugiej osobie nie podpasuje. Nie ma co oczerniać sprzętu, bo ja korzystając z Chromebooka, z Chrome OS-a, udzielając się gdzieś z tej społeczności takiej, gdzieś tu w Polsce, na jakichś forach pisząc, czytając, osoba, która ma Chromebooka, większość się pozytywnie naprawdę o tym wypowiada, bo to był świadomy wybór i naprawdę są zadowoleni. I kiedyś była taka opinia, gościu napisał, że on w 60% gdzieś wszystko robi na Chromebooku. On swój potężny komputer do konkretnych działań tylko załącza w konkretnym momencie i praktycznie stoi. Jak chce pograć coś tam, czy coś, ale większość jest w stanie ogarnąć rzeczy na Chromebooku. I ja tak sobie myślę, ciekawe. I wiecie, jak wyszło ze mną w praktyce? To samo. Ja biorę Chromebooka, działam. Przykład. Wczoraj konfigurując serwer Minecrafta, działając tutaj na na serwerze, na poustawiającego, robię to na Chromebooku. Tak. Na Twitchu konfigurowałem sobie Twitcha, tam różne alerty, inne tam sprawy. Wbijałem harmonogram live'ów na Chromebooku. To był przykład. Na YouTube'a zerknąć na Chromebooku. Po co mam odpalać duży komputer, żeby internet przejrzeć? Żeby zrobić takie rzeczy, jak tutaj mniej energii pójdzie niż tam. Tam, co pójdzie energii, to ja mogę nawet te Chromebooki 2 razy naładować za to samo, co tutaj porobię. Wiecie, komputer, mój PC teraz mi służy do montowania filmów, praktycznie do robienia live'ów. Tak. I jeszcze trochę myślę, że też pogranie w Game Passa, usiądnięcie na dworzu czy gdzieś, wzięcie pada i na przykład pojeżdżenie w Forze, dlaczego by nie na Chrome OS-ie? Ale za chwilę, bo jeszcze próbuję z Microsoftem, miałem pewną sytuację, ktoś podmienił maila. On działa, ten Game Pass mi na PC-cie, okej. Ale już na telefonie nie mogę się zalogować, nie mogę się na Chrome OS-ie zalogować. Strasznie ciężki jest kontakt z Microsoftem. Inne firmy, wchodzisz na stronę, czy Steam, czy coś, zgłaszasz momentalnie,
na Epiku wygląda to w ten sposób, że masz jak odbierasz gry, te darmowe, to masz to będzie jako 0% transakcji. Podajesz z maila, podajesz jakieś 3 takie numery, momentalnie ci to odblokowują. Jest dobry kontakt. Game Pass jest rewelacyjny, ale już chciałem to poruszyć, że koszmarny kontakt w momencie przyjęcia konta jest. Tak, niestety. Więc przez to też między innymi nie mogę zrobić kilku ciekawych odcinków nietypowych, które planuję. To dzisiaj taki pogadankowy odcinek, bo chciałem te strefy poruszyć. I taka jeszcze zabawna kwestia na koniec. Ktoś powiedział, że to jest, że Chromebooki dla biedaków, Apple'a. Tam. Powiem wam szczerze, jestem pewny osób, które nawet mogłyby sobie pozwolić na jabłuszko, a też wybierają Chromebooki. Bo tu mamy Chromebooka w tej formie. Jeszcze jest coś takiego jak Chromebook Gaming. On jest 17-calowy, dużo lepiej wykończony, dużo lepszą matrycą, trochę mocniejszy procesor. On kosztuje około 5000. Z 7 z lipsiotką 4,5. Brakuje mi jeszcze czegoś takiego jak ten Chromebook, co tutaj jest, w takiej mniej więcej wersji parametrową, ale w lepszej takiej pro obudowie z dobrą matrycą, na przykład jakąś taką lepszą matrycą i do pracy dla ludzi, którzy by chcieli mieć coś jeszcze ładnego, coś fajnego, z podświetleniem, już takiego naprawdę pro. Niech on kosztuje nawet koło 3, ale niech coś takiego będzie. I myślę, że to też jest taka nisza, która mogłaby się wypełnić. Bo ci, którzy mają już tego typu sprzęty, wiedzą, że to jest dla nich, może by chcieli sobie zmienić na coś takiego już w aluminiowej, na przykład obudowie, coś takiego już fajniejszego. Może z czasem doczekamy, bo jak mówię, to się rozwija, coraz więcej osób jest. Dobra, kończę, żeby nie przedłużyć. Na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał i zobacz inne odcinki o Chromebookach. Jest co oglądać, bo też są poradniki ogólnie na moim kanale jak korzystać z Chromebooka i z takich kreatywnych właśnie zastosowań, żeby pokazać, że jednak można coś zrobić na Chrome OS-ie. Na razie, cześć, pa. Jeszcze raz.